W 2007 roku Suzuki zdefiniowało moment obrotowy w motocyklach szosowych na nowo. Jednak aby to zrobić, musieli uśmiercić króla. Mówimy oczywiście o Suzuki Bandicie 1200, czyli najpopularniejszym olejaku. Ten silnik był produkowany przez około 20 lat. To całkiem sporo jak na taką jednostkę. Oczywiście był jeszcze wcześniej w bardzo popularnym motocyklu, jakim był GSX-R 1100. Zmiana pokoleniowa była wymuszona przez nowe normy Euro spalin, więc Bandit musiał stać się czystszy, a przy okazji nauczył się pływać. Zapraszam na test Suzuki Bandit 1250S. W porównaniu do poprzedniego modelu zmian nastąpiło bardzo dużo, natomiast dalej jest to ten sam Bandit, którego wszyscy pokochali. Zmieniła się pojemność silnika. Poprzednik miał nieco ponad 1150 cm3, teraz mamy 1255. Zmieniła się moc. Najważniejszą jednak rzeczą jest tutaj moment obrotowy. Ten zwiększył się do 108 Nm i jest dostępny bardzo szybko. W zasadzie większość naszej mocy jest dostępna już od 2500 obrotów. A to robi straszną robotę. Z nową ramą i z nowym wyglądem przyszedł także układ hamulcowy. Z przodu tłoczki zmieniły się z 6-tłoczkowych na 4-tłoczkowe, jednak to wcale nie oznacza gorszego hamowania. Zmniejszyła się masa zacisków, natomiast wzrosła ich sprawność. Bandit, mimo że waży więcej, hamuje porównywalnie do swojego poprzednika. A jeżeli mówimy o wadze motocykla, to ta wzrosła o około 11 kg. I tak Bandit przekroczył na sucho 225 kg. Jest to już dosyć poważna waga, biorąc pod uwagę jego największego konkurenta, czyli chociażby Fazera czy Hornet 900. Bandit jest z nich wszystkich najcięższy, ale ma też najwięcej mocy od samego dołu. Bardzo pochylasz. Kamerę włączyłeś? Nowa rama i nowy wygląd, chociaż wygląd znamy tak naprawdę z 2006 roku, ponieważ właśnie wtedy pojawiła się przejściówka już z nową ramą i nowym wyglądem, ale jeszcze ze starym silnikiem. Także ostatnia szansa dla tych, którzy lubią mieć nowoczesny motocykl, ale olejaka, bierzcie 2006 rok. My mamy rocznik 2007, czyli pierwszą wersję wodniaka, w dodatku na wtryskiwaczach. Zmienił się wygląd motocykla, przednia czacha zdecydowanie wyładniała. My kochamy N-ki, a jeżeli już musimy mieć S-kę, to ta S-ka jest zdecydowanie ładniejsza niż poprzednik. Zniknęły tutaj słynne żeberka, ponieważ nie jest to już olejak, to nie jest przekonstruowana jednostka. Suzuki zbudowało ten silnik od początku i w zasadzie tylko z uznania dla legendy rozrząd został poprowadzony w podobny sposób. Pojawiła się spora chłodnica, w tej chwili mamy tutaj już chłodzenie wodą, a nie olejem i powietrzem. Dzięki temu silnik znacznie szybciej łapie swoją temperaturę, szybciej się nagrzewa, a przy tym ma także większą moc. Właściciele poprzedniej generacji Banditów w owiewkach skarżyli się na działanie przedniej lampy. Była ona zbyt słaba, jeżdżąc w nocy o zakręcie przekonywaliśmy się tuż przed nim. Moim zdaniem Bandit ma dobry zestaw hamulcowy, natomiast ten stopień, na ile możemy sobie pozwolić przy ostrym hamowaniu, jest bardzo duży. Jeżeli chodzi o tylny hamulec, jest on tutaj wstawiony jako dodatek i mimo usilnych moich prób włączenia systemu ABS z tyłu nie udało mi się to. Moment zadziałania ABS-u jest tutaj bardzo mocno opóźniony. Suzuki pozwala nam na naprawdę dużo i dopiero przed samym uślizgiem koła ten system zaczyna działać. Więc w momencie, kiedy chcemy ostro hamować, nie będzie nam przeszkadzał, nie będzie agresywnie działał na naszą klamkę, po prostu pozwoli nam robić to, na co chcemy, a w podbramkowych sytuacjach będzie nas ratował.
chodzi o zawieszenie, nie ma się tutaj co za bardzo rozczulać, natomiast powiem o nich parę słów. Zdecydowanie jest lepszy niż w mniejszych banditach, czyli w 650. Jest twardszy. Mamy tutaj pewien poziom regulacji i to w zasadzie tyle. Jest on idealnie dopasowany do tego motocykla, ponieważ podczas jazdy szosowej pozwala nam na komfortowe przemieszczanie się, a jeżeli chcemy jeździć szybciej, także nie ma większych problemów. W naszym konkretnym egzemplarzu zdarzyło się, że wskaźnik zapięcia neutralnego biegu pochopnie pospieszył się i pokazał, że już mamy wbity pierwszy bieg, natomiast tak naprawdę był jeszcze luz. Trzeba dokupić, to jest konieczność, akcesoryjne gmole lub inne ochraniacze silnika, ponieważ silnik tak mocno wystaje z bryły motocykla, że podczas nawet głupiej gleby, czyli lekkiego ślizgu, zedrzemy po prostu kapy i cała zawartość silnika wyleje się na asfalt. Bandit, choć nie pali tak dużo paliwa, jak mogłoby się nam wydawać, generuje inne koszta eksploatacyjne, a mianowicie bardzo szybko zżera tylną oponę. To jest ta moc, która jest dostępna bardzo szybko, no i niestety coś kosztem czegoś. W tym momencie, jeżeli zamontujemy twardą oponę, musimy się liczyć z tym, że będziemy doświadczali uślizgów na zakrętach czy na rondach. Jeżeli zamontujemy miękką oponę, wówczas będziemy musieli ją wymieniać zdecydowanie częściej. Warto także sprawdzać łańcuch, ponieważ z tym elementem także nasz Bandit nie będzie obchodził się zbyt delikatnie. Bandit 1200 jest produkowany w zasadzie od 1996 roku, przechodził szereg modyfikacji, ale aż do dzisiaj jest produkowany i bardzo chętnie kupowany. Jeżeli chodzi o konkurencję, było kilka takich motocykli. Największymi konkurentami jest Honda Hornet 900, Kilofazer, a także Suzuki SV1000 ze stajni Suzuki. Z nich wszystkich oczywiście Bandit jest najcięższy, ma też najszybciej dostępną moc i o dziwo wcale nie pali najwięcej. Ma także najwięcej właściwości turystycznych i pod tym względem, jeżeli mówimy o motocyklu szosowym, Bandit wygrywa. Zdecydowanie łatwiej się jeździ Hornetem czy Fazerem, do Bandita trzeba się przyzwyczaić, ale już kiedy już się do niego przyzwyczaimy, to ta moc, która jest tutaj dostępna, sprawia nam dużo frajdy. Zadbanego Bandita kupimy w cenie od 14 000 do góry, jeżeli mówimy o wodniaku z początków produkcji, czyli 2007 roku. Bandit trzyma cenę, bo chociażby litrowe SV z podobnych roczników jest zdecydowanie tańsze. Bandit trzyma cenę, podtrzymuje także legendę swojej nieśmiertelności i długowieczności. To są nadal solidne, potężne motocykle. Suzuki Bandit 1250S. No niestety S, wolałbym N-kę, ale nawet ta przygoda z tym motocyklem była dla mnie bardzo fajna, ponieważ bandity, duże bandity mają w moim sercu szczególne miejsce. To są motocykle dla prawdziwych facetów, są ciężkie, są grzechoczące, chociaż nie tak bardzo jak olejaki, natomiast dalej mamy ten grzechot i daje nam bardzo dużo frajdy i stabilność. Ten motocykl nawet przy dużych prędkościach jest stabilny. To jest po prostu kawał dobrej maszyny i tyle.